Kwadraty, które widziałyście na początkowych zdjęciach, wykonałam z włóczki Cosmo od marki Obus Natura. Już wielokrotnie Wam pokazywałam tę włóczkę, ona jest w 100% naturalna w składzie. Mamy 80% wełny, 20% lnu. Ten len trzyma tak tę wełnę w ryzach, takie delikatne włoski tutaj lniane są widoczne. Będziemy wykonywać różyczki, które mają przeróżne zastosowanie. Takie kwadraty można zastosować i do torebek, i ja sobie wyobrażam taki na przykład sweter dziergany, czy na drutach, czy na szydełku i wykończony na dole taką zamiast plisy właśnie rzędem takich kwadratów z różyczkami, albo na przykład przy rękawie, albo chustę, która będzie na brzegach wykończona właśnie takimi kwadratami. Pomysłów jest mnóstwo, zresztą sama idea babcinych kwadratów właśnie na tym polega, że mają mnóstwo zastosowań. Ja będę z włóczki Cosmo łapała dwie nitki, złapię nitkę wewnętrzną i zewnętrzną, żeby móc pracować na jednym motku, ponieważ pojedyncza niteczka jest dosyć cieniutka. Patrzę, mamy tutaj, producent zaleca szydełko między 3 a 4 mm. Ja zdecydowanie na pojedynczą nitkę wykorzystuję szydełko 3 mm, natomiast łapiąc dwie nitki mamy troszeczkę grubszą strukturę, więc wykorzystam szydełko w rozmiarze 5 mm. Zabieramy się do pracy. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja sobie przez lewą dłoń przeciągam włóczkę i zawijam 2 razy na 2 środkowych palcach. Robię podwójne magiczne kółko. Teraz szydełko wkładam pod te dwie nitki, pobieram zza palca wskazującego, przeciągam pod spodem, pobieram jeszcze raz i przeciągam pod pętelką. I teraz w magicznym kółku wykonujemy 16 słupków. Żeby podnieść już sobie tutaj oczka do góry, ja robię 2 oczka łańcuszka i ich jeszcze nie liczę jako słupek. Teraz robię dopiero narzut nitki na szydełko i wbijam się w środek, robię pierwszy właściwy słupek i od tego momentu dopiero liczę. Razem 16 słupków. Zrobione, patrzymy na lewą stronę, tu gdzie jest ta końcówka i teraz tutaj mamy dwie nici, jedna wychodzi z tyłu, druga wychodzi z tych środkowych oczek tutaj i właśnie tę nitkę, która wychodzi ze środkowych oczek, oj, tu muszę sobie powiększyć pętelkę, żeby mi nie uciekła, zaciągamy tę nić, która wychodzi ze środkowych oczek i ciągniemy z lewej na prawo, następnie ciągniemy tę nić początkową i zamykamy już maksymalnie magiczne kółko. Wracamy szydełko na pętelkę i teraz zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym w oczko nad pierwszym słupkiem. Tutaj mamy te 2 oczka łańcuszka zrobione na podniesienie robótki do góry. Tutaj jest pierwszy właściwy słupek i nad nim jest oczko. I to właśnie w to oczko robimy oczko ścisłe. I przechodzimy teraz do drugiego okrążenia. W drugim okrążeniu zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, pomijamy kolejne oczko, tutaj było oczko ścisłe zrobione, z tego oczka ścisłego, po zamknięciu okrążenia oczkiem ścisłym, z tego oczka wychodzą 3 oczka łańcuszka, pomijamy następne oczko, a w kolejnym robimy oczko ścisłe, czyli jakby przyszywamy ten łańcuszek oczkiem ścisłym. I znowu 3 oczka łańcuszka, pomijamy następne oczko, w kolejne robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka, jedno pomijamy, w następne oczko ścisłe. I tak pracujemy do końca okrążenia. I możemy sobie policzyć te łuki, które powstały. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 oczka łańcuszka i w oczko tutaj robimy oczko ścisłe. To jest już początek tego pierwszego łańcuszka i w ten sposób mamy dokładnie 8 łuków i drugie okrążenie zamknięte. I teraz wbijamy się pod ten pierwszy łuk tutaj i oczkiem ścisłym przechodzimy na ten łuk.
Następnie jedno oczko łańcuszka do góry i w tym samym łuku półsłupek. Od razu przechodzimy do kolejnego łuku i robimy w nim 6 słupków. Następnie w kolejnym łuku półsłupek. W następnym znowu 6 słupków i tak na zmianę do końca okrążenia. Sześć słupków, w następnym słupku półsłupek i tak do końca okrążenia. Na ostatnim łuku przypadło 6 słupków i teraz pod ten pierwszy łuk, tutaj gdzie jest pierwszy półsłupek zrobiony, ja się wbijam znowu tutaj w środek pod ten łuk i zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz okrążenie czwarte. Jedno oczko łańcuszka i obracamy robótkę. Teraz będziemy wykonywać łuki od spodu naszej robótki. Wbijamy się, tutaj jest ten pierwszy płatek, wbijamy się w dziurkę, czyli pod ten łuk, z którego wyszłyśmy przed chwilą, pod ten łuk i wychodzimy w drugim łuku, czyli pod płatkiem. I robimy tutaj półsłupek. Następnie 3 oczka łańcuszka i znowu pomiędzy wbijamy się pod ten płatek w środek i wychodzimy w drugim łuku, zaraz obok. Pilnujemy, żeby nitka była po właściwej stronie. I robimy tutaj półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Wbijamy się w ten łuk i wychodzimy w kolejnym pod płatkiem. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Wbijamy się znowu w łuk pod płatkiem i wychodzimy w kolejnym łuku. I robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Wbijamy się w ten sam łuk, wychodzimy pod kolejnym płatkiem w łuku. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka. I kolejne 2 łuki pod płatkiem i wychodzimy w kolejnym łuku. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy łukami. 3 oczka łańcuszka i półsłupek. Zobaczmy, ile tych łańcuszków już mamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i robimy ostatnie 3 oczka łańcuszka i tutaj, gdzie jest ten pierwszy łuk, pod oczko, oczkiem ścisłym przyszywamy ten nasz ostatni łańcuszek. I mamy w ten sposób zakończone czwarte okrążenie. Tutaj jest różyczka, prawa strona, natomiast tutaj mamy lewą stronę i zbudowałyśmy łuki, żeby stworzyć w nich drugi rząd płatków. Wytnę sobie tę końcówkę początkową, żeby mi tu nie przeszkadzała. To podwójne magiczne kółko, które robiłam na początku, zabezpiecza wystarczająco ten początek, więc pozwoliłam sobie obciąć przy samej robótce. Przechodzimy do okrążenia piątego. Jedno oczko łańcuszka i obracamy ponownie robótkę. I teraz będziemy pracować pod tymi łukami, które stworzyłyśmy teraz. Mamy kolejne łuki, w których będziemy pracować podobnie jak w tym okrążeniu. Czyli będziemy tworzyć płatki.
w pierwszym łuku robimy 8 słupków, czyli od razu po tym oczku łańcuszka narzut nitki wbijamy się w pierwszy łuk i robimy 8 słupków. W następnym łuku półsłupek, narzut nitki, kolejny łuk, znowu 8 słupków i tak do końca okrążenia na zmianę. 8 słupków i półsłupek w kolejnym łuku. W ostatnim łuku przypada półsłupek i teraz wbijamy się tutaj za tym łukiem w oczko i robimy oczko ścisłe i mamy zamknięte okrążenie. Przechodzimy do okrążenia szóstego. 2 oczka łańcuszka na początek, tym razem 2, nie jedno oczko łańcuszka, tylko 2 oczka łańcuszka. Obracamy robótkę i ponownie będziemy pracować pod płatkami, pod tymi łukami z poprzedniego rzędu. Wbijamy się pod ten pierwszy łuk i wychodzimy w łuku pod płatkiem i robimy tutaj półsłupek. Następnie 3 oczka łańcuszka i znowu wchodzimy w łuk pod płatkiem i wychodzimy w kolejnym łuku i mamy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, wchodzimy szydełkiem w ten łuk, wychodzimy pod płatkiem i tak do końca okrążenia, tak samo jak poprzednio. I zobaczmy, ile tych łuków jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Wszystko się zgadza. Zamykamy okrążenie tutaj się wbijając na początku i robimy oczko ścisłe. I mamy znowu zbudowane kolejne łuki, w których w 7. rzędzie będziemy tworzyć płatki. Jedno oczko łańcuszka i obracamy robótkę. I znowu składam sobie te płatki, które tutaj mam. Pracujemy w łukach. Tym razem będziemy robić w każdym płatku słupki. Tutaj było 2 razy tak, że były słupki, półsłupek i stworzyły nam się po 4 płatki w 2 okrążeniach, a teraz stworzymy ostatni rząd płatków. Będzie ich 8. Mamy 8 łuków i w każdym łuku będzie płatek. Przechodzimy pod pierwszy łuk i robimy tutaj półsłupek. I teraz zobaczycie sobie, jaka wersja będzie Wam bardziej pasowała, ponieważ w tym ostatnim okrążeniu, to jest to okrążenie, można robić albo 6 słupków, albo 8. Jak jest 8 słupków, tak jak ja mam tutaj, to jest takie troszeczkę bardziej pofalowane, jakby więcej jest tej włóczki. Może się to podobać, a może będziecie wolały, żeby te płatki były takie idealnie płaskie, żeby tak się nie zwijały, no to wtedy robimy 6 słupków. Ja chcę mieć identyczny kwadracik jak tamten, więc robię 8. Narzut nitki i w ten sam łuk. W poprzednim okrążeniu było inaczej, więc teraz się pilnujemy. Mamy półsłupek w pierwszym łuku i teraz 8 w moim przypadku słupków w tym samym łuku. I kończymy w tym samym łuku, wbijając się i robiąc półsłupek. Czyli mamy półsłupkiem rozpoczęcie, 8 albo 6 albo 8 słupków, następnie półsłupkiem znowu zakończenie tego płatka. Następny łuk, półsłupek, zaczynamy okrążenie, następnie w tym samym łuku słupki.
i kończymy półsłupkiem w tym samym łuku. I tak robimy pozostałe łuki. Zaczynamy półsłupkiem w łuku, następnie słupki i półsłupek w łuku i tak do końca okrążenia. Mam ostatni płatek. Jeszcze 2 słupki mi tu zostały. I teraz ja już nie robię tego ostatniego półsłupka, tylko tutaj sobie schodzę niżej i zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. I główna część naszej różyczki jest już gotowa. Tak się prezentuje. Musimy jeszcze teraz tylko zrobić kolejne okrążenie łuków, żeby mieć pod czym robić listki dla naszej różyczki. Zatem ostatnie okrążenie różową włóczką, 2 oczka łańcuszka, obracamy robótkę. No i teraz ponownie pracujemy pod łukami, wracam szydełkiem pod ten sam łuk, wychodzę pod płatkiem, robię półsłupek i tym razem robimy pomiędzy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i znowu łuk pod płatkiem, wychodzimy pod drugim płatkiem, półsłupek, 5 oczek łańcuszka, łuk pod płatkiem, wychodzimy pod drugim i tak do końca okrążenia. Ostatni łuk zrobiłam i go przyszywam tutaj na końcu oczkiem ścisłym. Następnie dodatkowe oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę, wyciągamy, zaciągamy końcówkę i różyczka jest już gotowa. Mamy gotowe łuki, by zacząć pracować z zieloną włóczką. Łapiemy zieloną włóczkę, robimy pętelkę początkową i teraz tak, znowu patrzymy od tej strony, ale zwijamy sobie płateczki, bo będziemy pracować w tych tylnych łukach. Wbijamy się pod dowolny łuk, obojętnie pod który, i przyszywamy oczkiem ścisłym. Następnie 3 oczka łańcuszka i pracujemy teraz tym klasycznym ściegiem babcinym. Wykonuję jeszcze w tym samym łuku 2 kolejne słupki. Przy okazji sobie wplatam pod te 2 słupki mój początek włóczki zielonej. Oczko łańcuszka rozdzielające. W następnym łuku 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające. W kolejnym łuku robimy sekwencję narożnikową, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Oczko łańcuszka w kolejnym łuku 3 słupki. Oczko łańcuszka i w kolejnym oczku sekwencja narożnika. 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. I tak pracujemy na zmianę do końca tego okrążenia. Jeszcze tutaj zostanie nam 1 narożnik do zrobienia, a pomiędzy robimy 3 słupki, czyli klasycznie tak jak w ściegu babcinym. Oczko łańcuszka w kolejnym łuku 3 słupki. Mam ostatni łuk, tutaj był narożnik, tutaj robię 3 słupki, 1, 2, 3, następnie oczko łańcuszka i w tym pierwszym łuku kończymy tworzenie pierwszego narożnika, czyli narzut nitki. Robimy jeszcze 3 słupki w tym samym łuku, 2 i 3, następnie 2 oczka łańcuszka rozdzielające i zamykamy oczkiem ścisłym w trzecie oczko tego początkowego łańcuszka. Następnie dodatkowe oczko łańcuszka,
obcinamy włóczkę, wyciągamy, zaciągamy końcówkę i mamy listki już gotowe. Ja sobie zawsze tutaj przy tym okrążeniu już naciągam ten kwadracik. Przechodzimy teraz do jasnej włóczki i wykonamy ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie to również klasyka ściegu grany, więc robię początkową pętelkę, wbijam się w dowolny narożnik pod te 2 oczka łańcuszka narożnika, przyszywam oczkiem ścisłym, robię 3 oczka łańcuszka na początek i znowu pod 2 kolejnymi słupkami, które zrobię w tym narożniku, będę wplatała końcówkę i mam w ten sposób rozpoczętą pierwszą sekwencję narożnika. Następnie przechodzę do kolejnej przestrzeni i robię, tutaj zrobiłam oczko łańcuszka rozdzielające oczywiście, w kolejnej przestrzeni 3 słupki. Raz, 2, 3. Oczko łańcuszka rozdzielające, następna przestrzeń, 3 słupki. Raz, 2, 3. Oczko łańcuszka i narożnik. W narożniku sekwencja taka jak zawsze, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2, 3. Oczko łańcuszka i tutaj tak samo. W tych 2 przestrzeniach po 3 słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka. Później znowu oczko łańcuszka rozdzielające i sekwencja narożnika i tak również pozostałe ściany. Myślę, że z tym sobie poradzimy, bo na pewno nie jest to pierwszy kwadrat babuni, jaki wykonujecie, więc spotykamy się już na łączeniu okrążenia. Jestem już prawie na końcu okrążenia, tak to wygląda. Zrobiłam oczko łańcuszka po zrobieniu 3 słupków w ostatniej przestrzeni. No i tutaj kończymy narożnik, czyli znowu wbijamy się w ten narożnik. Robię tą drugą trójkę słupków. Następnie 2 oczka łańcuszka i w trzecie oczko łańcuszka początkowego, czyli dokładnie tutaj, robię oczko ścisłe i zamykam okrążenie, dodatkowe oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę, wyciągamy, zaciągamy i kolejny kwadracik z różą jest już gotowy. Żeby możliwie jak najlepiej te różyczki wyglądały i te tutaj brzegi, to dobrze jest właśnie nawet zmoczyć albo zwilżyć, spryskać chociaż wodą, naciągnąć i w ten sposób wysuszyć. Można poprzypinać jeżeli macie taką specjalną matę do blokowania albo nawet do kawałka styropianu, poprzypinać, rozciągnąć i zobaczcie, jakie cudne kwadraty dekoracyjne można zrobić. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów na zastosowanie takich kwadratów z różami. To są takie kwadraty 3D, trójwymiarowe. Jestem ciekawa, co też wymyślicie, w jaki sposób zastosować takie różyczki, więc jak zawsze czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze sugestie, a w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku czekam na oznaczenia i na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. Dzisiaj już bardzo serdecznie Wam dziękuję za to wspólne kwadratowe, różyczkowe dzierganie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!